Witam wszystkich i zapraszam na taki serwisowy, przypadkowy film, nieplanowany zupełnie. Widzicie tutaj zasilacz Minuel ADD55A, dwa napięcia wyjściowe, 13,8, 5 V i funkcja backupu bateryjnego, czyli ładowanie baterii i podtrzymanie pracy podczas zaniku napięcia sieciowego. Zasilacz został dostarczony, był zamontowany na szynie DIN, dostarczony jako nie ładujący baterii. Po zaniku napięcia wszystko dookoła padło. No zobaczymy, czy uda się to szybko naprawić. Koszt takiego zasilacza chyba w tej chwili to jest około 200 zł, jak nie więcej, ale może na szybko uda się to taniej zrobić i przywróci urządzenie. Także ja najpierw podłączę, pomierzymy i zobaczymy, co pokazuje na pomiarach. Zasilacz jest już podpięty do sieci przez mój ten autotransformator regulowany, który ze 2 lata temu można było zobaczyć, jak go budowałem. Także załączam zasilanie. 4 W jałowego bierze, no i po kolei mierzmy napięcie 12 V, 13,7, no on ma 13,8 tak naprawdę, nie 12, można zjechać tym napięciem, 5 V, no idealnie. I teraz napięcie baterii zgodnie z polaryzacją, no praktycznie nawet na minusie, no ogólnie 0, jakby nie mierzyć, między masą a B+. No praktycznie 0 V. Ktoś by mógł powiedzieć, że nie mam podłączonego akumulatora tutaj, ale to niczego nie zmienia, bo dziesiątki takich zasilaczy uruchamiałem i czy akumulator jest podpięty, czy nie, to nie ma znaczenia. On napięcie tutaj około spadek tego, co zakładam, że po prostu jest dioda w środku. Te napięcie o ten spadek pomniejszone cały czas na wyjściu bateryjnym jest. Nie ma dokumentacji. Jedyne co znalazłem, no to taka podstawowa karta katalogowa z parametrami, która tutaj nam wiele nie mówi, nie o to chodzi. I na końcu mamy taki schemat blokowy tego urządzenia. I jak widzicie, tutaj ostatnia część, co nas interesuje, Battery Charger and Backup. Jakiś malutki układzik, czyli zakładam, że tu jest pewnie dioda i zabezpieczenie przed rozładowaniem. Albo przekaźnik, bo w tym zasilaczu jest przekaźnik i być może ten przekaźnik też załącza te napięcie. Nigdzie nie znalazłem schematu, nigdy wcześniej nie reperowałem tego typu zasilaczy, więc trudno mi powiedzieć, jak konkretnie jest to tutaj rozwiązane. Mówię o tych standardowych zasadach, jak to się przy takich urządzeniach buduje. No i trzeba to rozebrać, zobaczyć, co tam będzie, niejako reverse engineering zastosować i może uda się go naprawić. Także ja się biorę tutaj za rozbiórkę tego urządzenia i już po rozłożeniu Wam go pokażę. Oczywiście napięcie wyłączam. Zaraz tu znajdziemy śrubki, które go trzymają i mam nadzieję, że bez większego problemu do środka się dostanę. Zasilacz, jak widać, mamy już rozebrany. Górna pokrywa, dołu jeszcze nie wyciągałem. Aby zdjąć tą osłonę, trzeba było odkręcić jedną śrubę tutaj, która trzyma ten fragment, i z tyłu 2 śruby oraz wyjąć taki bolec zabezpieczający. Także procedura prosta. No i cóż, widzimy tutaj kawałek konstrukcji, co od razu rzuca się w oczy, jak dla każdego elektronika naprawiającego. No, widoczny tutaj bezpiecznik, prawda? No więc cóż, no sprawdźmy, zacznijmy od niego. No, to jest podstawowa rzecz. Tak jak powiedziałem, nie mam schematu, więc nie wiem, gdzie ten bezpiecznik jest zamontowany, w jakim torze. No ale sprawdźmy najpierw. Tutaj mamy, sprawdźmy bezpiecznik. No, bezpiecznik na pewno nie działa. Czy on ma jakiś związek z końcówką B+, która jest tutaj? Ta końcówka nic. O, 0. No czyli ten bezpiecznik służy do zabezpieczenia toru ładowania. Nie było go na schemacie, no nie musiał być, ale się tutaj pojawił. No jeżeli się przepalił, pytanie dlaczego? Być może ktoś coś kombinował w układzie, zrobił chwilowe zwarcie i po prostu ten bezpiecznik się przepalił, bo akumulator akurat był sprawny w tamtym układzie, więc to małe szanse, żeby on spowodował coś takiego. No i włączmy jeszcze raz to urządzenie. No i teraz sprawdźmy napięcie jeszcze raz na wyjściu. 13,7, 5, tu nie ma nic, a ile jest na bezpieczniku? 13,2, no idealnie, czyli tyle, ile jest spadku na diodzie, która jest w tym układzie. No więc
Tak jakby zasilacz już naprawiliśmy, można powiedzieć, wymienimy tylko ten bezpiecznik i to wszystko. Także tym razem prozaiczna naprawa, a jak dużo mogła nas kosztować. Na przyszłość, jeżeli tutaj będę chciał i klient też będzie chciał, mogę dorobić sygnalizację, że poziom baterii spadł poniżej jakiegoś poziomu napięcia, to by oznaczało, że nie ma ładowania. No bo tutaj cały czas w tym momencie, jeżeli ładowanie jest, no to bateria będzie się utrzymywała na tych 13 i ileś w zależności od ustawionego napięcia wyjściowego minus dioda, o której wspominałem. Także można coś takiego zrobić, jeżeli rzeczywiście chcemy mieć taką zwrotną informację. Jest dla nas istotne, żeby nie było takiej sytuacji, że w momencie zaniku napięcia ten zasilacz nas nie podtrzyma, no bo po prostu coś się uszkodziło. A najprościej, no to raz na jakiś czas sprawdzić, czy to napięcie jest. Oczywiście wracam do tego, że jeżeli to chodzi, akumulator jest sprawny, no to nie widzę powodów, żeby ten bezpiecznik oznaczony 5 A się przepalił. Musiała tu być jakaś ingerencja, jakieś zwarcie, że doprowadziło to do przepalenia tego bezpiecznika. To tyle w tym króciutkim filmie. Naprawa się udała. Może jak ktoś będzie miał podobny problem, to od razu zajrzy i nie będzie szukał. Wystarczy wymienić bezpiecznik oczywiście, jeżeli to jest jego wina. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.